W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o tym, jak Niemcy w czasie wojny poszukiwali największych dzieł Jana Matejki i dlaczego były one dla nich tak ważne. Wśród wielu obrazów, jakie Niemcy zamierzali w czasie wojny zrabować z polskich muzeów i galerii, dwa z nich były dla nich najważniejsze. Oba były dziełem Jana Matejki. Pierwszy z nich to bitwa pod Grunwaldem, która przed wojną znajdowała się w warszawskiej Zachęcie. Drugi z nich to hołd pruski, który przed wojną eksponowany był w Muzeum Narodowym w krakowskich Sukiennicach. Pierwszy z tych obrazów, bitwa pod Grunwaldem, przedstawiał batalię, jaką Polacy stoczyli z zakonem krzyżackim na polach Grunwaldu 15 lipca 1410 roku. Matejko namalował tą bitwę dokładnie w chwili, gdy trwały jeszcze zacięte walki, ale szala zwycięstwa wyraźnie przechylała się na stronę polską. Drugi z tych obrazów, hołd pruski, przedstawiał hołd, jaki Albrecht Hohenzollern, ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego, złożył na krakowskim rynku w 1525 roku polskiemu królowi Zygmuntowi Staremu, zostając w ten sposób jego lennikiem. Od początku powstania oba te obrazy drażniły Niemców. Nie mogło to specjalnie dziwić, ponieważ przedstawiały polski triumf nad Niemcami. Gdy do władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler, uznał oba obrazy Matejki za przykład najbardziej obrazoburczej dla Niemców sztuki. De facto wódz III Rzeszy wydał swój wyrok na te obrazy. Gdy 1 września 1939 roku wybuchła wojna z Niemcami, stało się jasne, że oba obrazy Matejki muszą zostać ukryte, aby nie wpadły w ręce Niemców. I dokładnie tak się stało. Bitwa pod Grunwaldem została zdjęta ze ściany ekspozycyjnej w warszawskiej Zachęcie. Płótno obrazu zostało nawinięte na specjalny wał, który został włożony do drewnianej skrzyni. Następnie tą drewnianą skrzynię zapakowano na wóz konny, który miał się udać do Lublina. Temu transportowi towarzyszył dyrektor administracyjny Zachęty Stanisław Radecki-Mikulicz, wiceprezes galerii Stanisław Eismont oraz artysta-malarz Bolesław Surauło. Nie obyło się w czasie transportu bez problemów. Droga z Warszawy do Lublina była kilkakrotnie bombardowana przez samoloty niemieckiej Luftwaffe. Na szczęście cały transport szczęśliwie dotarł do Lublina rankiem 9 września. Tam skrzynia z obrazem została przekazana profesorowi Władysławowi Wojdzie z Muzeum Lubelskiego, który miał się zaopiekować obrazem. Mało wówczas brakowało do tego, aby cały transport spłonął, ponieważ w chwili, gdy przybył do Lublina, zaczęło się bombardowanie miasta. Jedna z bomb uderzyła w jedno ze skrzydeł lubelskiego muzeum, powodując pożar. Na szczęście jednak tak się nie stało i skrzynia z obrazem szczęśliwie przetrwała. Obraz został wyjęty ze skrzyni i umieszczony w specjalnej skrytce w jednej z sal ekspozycyjnych lubelskiego muzeum. Natomiast skrzynię, w której został przywieziony z Warszawy, porzucono przy jednej z dróg prowadzących z Lublina na południe. Miała ona sugerować, że obraz został ewakuowany do Rumunii razem z polskimi władzami. Gdy Polska została już zajęta przez niemieckie armie, pojawili się ludzie Kajetana Mühlmana, niemieckiego pełnomocnika do spraw rejestracji i zabezpieczenia
polskich dzieł sztuki, którzy zaczęli poszukiwać bitwy pod Grunwaldem. W tej sprawie wszczęło również śledztwo Gestapo. Gestapo bardzo szybko ustaliło, że obraz został wywieziony z warszawskiej Zachęty do lubelskiego muzeum. Przesłuchało więc profesora Wojdę, który stwierdził w czasie przesłuchania, że obraz został ewakuowany do Rumunii. Ale Niemcy nie chcieli dać wiary zeznaniom profesora Wojdy i nadal poszukiwali obrazu. Sprawą odnalezienia bitwy pod Grunwaldem zainteresował się generalny gubernator Hans Frank, a także minister propagandy III Rzeszy Józef Goebbels. To właśnie z tego powodu Niemcy wyznaczyli nagrodę w wysokości 2 milionów marek za wskazanie miejsca pobytu obrazu. Potem tą nagrodę podnieśli do 10 milionów marek, ale i to nie przyniosło rezultatu. Tymczasem bitwa pod Grunwaldem znajdowała się w skrytce w jednej z sal lubelskiego muzeum. Sytuacja uległa komplikacji, gdy w lecie 1941 roku Niemcy postanowili urządzić w lubelskim muzeum Centrum Sztuki Germańskiej. Stało się wówczas jasne, że obraz musi zostać jak najszybciej przewieziony w inne miejsce, aby nie wpadł w ręce Niemców. I tak też się stało. Na polecenie profesora Wojdy w towarzystwie kilku byłych urzędników lubelskiego magistratu obraz został wyjęty ze skrytki, włożony do nowej drewnianej skrzyni i przewieziony wozem konnym do garażów taboru miejskiego przy ulicy Elektrycznej. Tam skrzynię z obrazem owinięto papą i włożono do sarkofagu, który został wcześniej przygotowany. Ten sarkofag zabetonowano. Kilka dni później na falach brytyjskiej BBC wyemitowano komunikat mówiący o tym, że bitwa pod Grunwaldem szczęśliwie dotarła do Londynu. Ten komunikat oczywiście był celowo przygotowaną fałszywą informacją, mającą wprowadzić w błąd Niemców. W tej sytuacji Niemcy zakończyli poszukiwania bitwy pod Grunwaldem. Swoje śledztwo w tej sprawie zakończyła również Gestapo. W ten właśnie sposób bitwa pod Grunwaldem przetrwała wojnę. W lecie 1944 roku, gdy do Lublina wkroczyły oddziały sowieckiej Armii Czerwonej, jeden z robotników biorących wcześniej udział w transporcie obrazu z Muzeum Lubelskiego do garaży przy ulicy Elektrycznej po alkoholu wyjawił tajemnicę przechowywania obrazu. W tej sytuacji profesor Wojda zdecydował, że lepiej będzie, aby tą informację oficjalnie przekazać kierownikowi resortu kultury PKWN Wincentemu Rzymowskiemu. W rezultacie tego 17 października 1944 roku oficjalnie wyjęto obraz z sarkofagu na terenie garaży przy ulicy Elektrycznej. Tą sytuację uwieczniła ekipa Polskiej Kroniki Filmowej. W ten właśnie sposób bitwa pod Grunwaldem przetrwała wojenną zawieruchę i mogła zawisnąć na ścianie warszawskiego Muzeum Narodowego. Niemniej cenny był dla Niemców drugi z obrazów Matejki, Hołd Pruski. Przed wojną ten obraz był, jak już wspomniałem, eksponowany na jednej ze ścian Muzeum Narodowego w krakowskich Sukiennicach. Hołd Pruski również przedstawiał polski triumf nad Niemcami. Dlatego hołd pruski również drażnił Niemców. Uważano nawet, że uderza w historyczne podstawy III Rzeszy. Jeszcze zanim wybuchła II wojna światowa,
dyrektor Krakowskiego Muzeum Narodowego, profesor Felix Kopera, postanowił zadbać o los obrazu. Hołd pruski został zdjęty ze ściany ekspozycyjnej. Jego płótno zostało wyjęte z ramy, nawinięte na specjalny wał, który został włożony do specjalnej cynkowej rury. Tą rurę następnie umieszczono w specjalnej drewnianej skrzyni. Skrzynię z hołdem pruskim zamierzano pierwotnie zakopać w krakowskim Lesie Wolskim, ale potem uznano, że ten pomysł jest zbyt ryzykowny. Ostatecznie skrzynię z obrazem postanowiono wysłać do Zamościa, gdzie jej ukryciem miał zająć się burmistrz Zamościa Michał Wazowski. Na polecenie Michała Wazowskiego skrzynia z obrazem została ukryta w krypcie kościoła świętej Katarzyny w Zamościu. Nie obyło się jednak bez problemów, ponieważ obraz był tak duży, że trzeba było rozebrać część muru przy wejściu do krypty. Tymczasem 16 września 1939 roku do Zamościa wkroczyli Niemcy. Jednak kilka dni później Niemcy wycofali się z Zamościa, a do miasta wkroczyły oddziały sowieckiej Armii Czerwonej. Istniała obawa, że obraz może wpaść w ręce Sowietów, którzy byli znani z plądrowania kościołów. Jednak w wyniku zawartego 28 września 1939 roku nowego niemiecko-sowieckiego porozumienia oddziały Armii Czerwonej wycofały się z Zamościa i do miasta ponownie wkroczyli Niemcy. Wojenna zawierucha i zmiana okupantów sprzyjały jednak pospolitym grabieżom, do których coraz częściej dochodziło w Zamościu. W październiku 1939 roku nieznani sprawcy włamali się do zamojskiego kościoła świętej Katarzyny. Splądrowali ołtarz główny, zakrystię, a także włamali się do krypty. Obraz został wyjęty ze skrzyni, w jakiej się znajdował. Został uszkodzony w kilku miejscach, ale sprawcy porzucili obraz, nie ukradli go. Rektor kościoła świętej Katarzyny, ksiądz Wacław Staniszewski, postanowił o zdarzeniu poinformować niemieckie władze. W rezultacie tego Niemcy wystawili mu urzędowy dokument zaświadczający o dokonanym włamaniu do kościoła, ale dokładnie taki był plan księdza Staniszewskiego. W tym samym czasie obraz został przewieziony do Krakowa i tam został ukryty w specjalnej skrytce, jaką wykonano w jednej z sal Muzeum Czartoryskich. Krótko mówiąc, znalazł się tuż pod bokiem generalnego gubernatora Hansa Franka. Gdy w styczniu 1945 roku do Krakowa wkroczyły oddziały sowieckiej Armii Czerwonej, kilka tygodni później obraz wyjęty został ze skrytki w Muzeum Czartoryskich i przekazany do Muzeum Narodowego w Sukiennicach. Ale zanim zawisł na ścianie ekspozycyjnej, musiał przejść gruntowną konserwację. Wszak wandale z Zamościa uszkodzili go w kilku miejscach. W ten właśnie sposób bitwa pod Grunwaldem i hołd pruski przetrwały wojenną epopeję. Okupacyjna historia bitwy pod Grunwaldem i hołdu pruskiego miała więc swój pozytywny koniec. Gdyby te obrazy wpadły w ręce Niemców, zapewne zostałyby rytualnie spalone, tak jak w III Rzeszy spalono tysiące książek uznanych za nieprawomyślne. Na szczęście dla polskiej kultury tak się nie stało. W następnym moim filmie przedstawię Państwu historię belgijskiego żołnierza służącego w niemieckim Wehrmachcie w czasie Powstania Warszawskiego. Ta historia jest wyjątkową historią z dwóch powodów. Po pierwsze,
Pokazuje powstanie warszawskie z perspektywy tych, którzy je pacyfikowali, ale ta historia jest również wyjątkowa z powodu powojennych losów bohatera. Ten film zatytułowałem Historia Matiasa Szenka. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za wpłaty i liczne komentarze moich filmów. Zachęcam do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.